Zapraszam na film mabicom.pl. Witam Was w kolejnej części ozdób choinkowych. Dziś zaprezentuję Wam bombkę numer 17. Bombka ta ma około 15 cm średnicy, a wzór składa się z 12 rzędów. Bombkę wykonujemy z dwóch połówek, które będziemy łączyć później w ostatnim 12 okrążeniu. Bombka ta może być idealnym stroikiem świątecznym. Do środka możemy włożyć sobie sianko bądź jakieś inne dekoracje. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do zrobienia tej bombki uszyję szydełka 1,5 oraz kordonka w kolorze białym. Zaczynamy od pętelki i 12 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko. Pierwszy rządek zaczynamy od 4 oczek łańcuszka, które zastąpią nam pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie wykonujemy w kółeczku jeszcze 35 słupków podwójnie nawiniętych. Mamy 35 słupków podwójnie nawiniętych. Wbijamy się w pierwszy, robiąc oczko ścisłe. I tak wygląda rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty. Następnie dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiając 2 pętelki. Następnie znów nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w następne oczko, przeciągamy przez 2 i przez 2. Mamy teraz 3 oczka przez wszystkie 3. Tak otrzymaliśmy 3 słupki podwójnie nawinięte połączone górą. 9 oczek łańcuszka. Znów 3 słupki podwójnie nawinięte połączone górą, wbite w 3 kolejnych oczkach, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 i przez 2, dwukrotnie nawijamy, wbijamy się w następne oczko, przeciągamy przez 2, przez 2 i jeszcze raz dwukrotnie nabieramy, wbijamy się w następne oczko, przeciągamy przez 2 i przez 2. Mamy teraz 4 oczka na szydełku, przeciągamy przez wszystkie 4 i 9 oczek łańcuszka. To jest nasz motyw do powtórzenia w tym rzędzie, czyli 3 słupki podwójnie nawinięte połączone górą, i 9 oczek łańcuszka.
I tak do końca rzędu. 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą, wbite w 3 kolejne oczka i 9 oczek łańcuszka. A ostatnie 9 oczek łańcuszka. Oczko ścisłe z pierwszymi 3 słupkami. Tak wygląda rządek numer 2. Rządek numer 3 zaczynamy od oczka łańcuszka jako pierwszy półsłupek. Następnie nad pierwszym łukiem robimy 5 półsłupków. Trzy oczka łańcuszka i z drugiej strony pod tym samym łukiem również 5 półsłupków. Półsłupek nad trójką słupków i tak będzie wyglądał motyw w tym okrążeniu. Nad łukiem robimy 5 półsłupków, trzy oczka łańcuszka i jeszcze 5 półsłupków. I motyw kończymy, robiąc półsłupek nad trójką słupków z poprzedniego rzędu. Czyli w tym okrążeniu mamy nad łukiem 5 półsłupków, 3 oczka łańcuszka, 5 półsłupków oraz półsłupek nad tymi 3 słupkami połączonymi górą. Powtarzamy dookoła. Ostatnie 5 półsłupków. I rządek kończymy, robiąc oczko ścisłe w pierwsze oczko. Tak wygląda nasz rządek trzeci. W czwartym rządku zaczynamy od przejścia na środek tego łuku. Zatem na półsłupkach tutaj robimy oczka ścisłe. I jeszcze jedno oczko ścisłe pod łukiem, tak żebyśmy przeszli na łuk. Następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i właśnie pod tym łukiem jeszcze jeden słupek. 3 oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem 2 słupki. Siedem oczek łańcuszka. Przechodzimy nad następny łuk i wykonujemy tutaj 2 słupki.
3 oczka łańcuszka i 2 słupki. To jest nasz motyw w tym okrążeniu. Nad łukiem wykonujemy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki, a pomiędzy 7 oczek łańcuszka. Ostatnie 7 oczek łańcuszka. I oczko ścisłe z pierwszą naszą dwójką słupków. Mamy 4 rządki gotowe. Piąty rządek. Zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek pod łukiem, 3 oczka łańcuszka, pod tym samym łukiem 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek znów pod łukiem, 3 oczka łańcuszka i przechodzimy pod następny motyw. Pomiędzy 2 słupkami wbijamy się pod łukiem, robiąc 2 słupki, trzy oczka łańcuszka i 2 słupki. Następnie 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod łukiem i 3 oczka łańcuszka. Tak wygląda nasz motyw w tym rzędzie. Nad motywem tutaj pod łukiem mamy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki, a nad łukiem zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, 3 oczka łańcuszka, kolejny półsłupek pod łukiem i 3 oczka łańcuszka. Tak wygląda rządek piąty. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i rządek kończymy robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak zakończyliśmy rządek numer 5. Szósty rządek. Zaczynamy także od przejścia nad łuk, zatem robimy oczko ścisłe nad słupkiem, oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek, pod tym samym łukiem słupek, 3 oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem jeszcze 2 słupki. 4 oczka łańcuszka, półsłupek nad tym środkowym łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad tym samym łukiem, 4 oczka łańcuszka i przechodzimy na środek następnego motywu. Wykonujemy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Cztery oczka łańcuszka,
półsłupek nad środkowym łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek także nad tym środkowym łukiem i 4 oczka łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 6. Zaczynamy od 2 słupków pod łukiem, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki pod tym samym łukiem. Cztery oczka łańcuszka, półsłupek nad środkowym łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad tym samym łukiem i 4 oczka łańcuszka. To jest motyw, który musimy powtórzyć do końca rzędu. Ostatnie 4 oczka łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Połówka bombki po 6 rzędach wygląda tak. Rządek 7. Zaczynamy od przejścia na łuk, czyli robimy oczko ścisłe nad słupkiem i oczko ścisłe nad łukiem. 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek pod tym łukiem. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki pod tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek nad środkowym łukiem, tu nad tym malutkim, 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod tym samym łukiem i 5 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Nad łukiem robimy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek nad środkowym łukiem, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad tym samym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Powtarzamy go dookoła. Ostatnie 5 oczek łańcuszka. I rządek 7 kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Rządek 8 zaczynamy od przejścia na łuk, zatem oczko ścisłe na słupku i oczko ścisłe pod łukiem. 3 oczka łańcuszka na słupek, jeszcze jeden słupek pod tym łukiem, 5 oczek łańcuszka i pod tym samym łukiem jeszcze 2 słupki. Siedem oczek łańcuszka, półsłupek nad tym małym łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek również pod tym małym łukiem i 7 oczek łańcuszka. To będzie nasz motyw w rzędzie 8. Zaczynamy od 2 słupków pod łukiem, następnie 5 oczek łańcuszka i 2 słupki pod tym samym łukiem.
7 oczek łańcuszka, półsłupek pod małym łukiem, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod tym samym łukiem. 7 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 8. Ostatnie 7 oczek łańcuszka. I oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak zakończyliśmy rząd numer 8. 9. rząd zaczynamy od przejścia na łuk, zatem robimy oczko ścisłe na słupku i oczko ścisłe pod łukiem, następnie 4 oczka łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty i pod tym łukiem robimy jeszcze 11 słupków podwójnie nawiniętych. Łącznie z tymi pierwszymi oczkami łańcuszka, które zastępowały nam słupek, mamy tu 12 słupków podwójnie nawiniętych. 3 oczka łańcuszka, słupek nad pierwszym łukiem, słupek nad drugim łukiem, też nad tym, gdzie było 7 oczek łańcuszka, 3 oczka łańcuszka i to jest cały nasz motyw w tym rzędzie. Nad łukiem, tu gdzie było 5 oczek łańcuszka, robimy 12 słupków podwójnie nawiniętych, mamy 12, 3 oczka łańcuszka, słupek wbity nad pierwszym łukiem, słupek nad drugim łukiem i 3 oczka łańcuszka. To jest motyw w rzędzie 9. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym. Tak wygląda nasza bombka po 9 rzędach. Rządek 10 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym słupkiem, oczko łańcuszka i powtarzamy tak do końca tego motywu tutaj z słupkami. Mamy tu 12 słupków i pomiędzy oczko łańcuszka. Następnie od razu przechodzimy nad następne 12 słupków podwójnie nawiniętych z poprzedniego rzędu i tak samo jak tutaj wykonujemy słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka i tak do końca rzędu. Wykonujemy słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka i tu przechodzimy bezpośrednio do następnego kawałka bez żadnych oczek. Motyw powtarzamy do końca okrążenia. Ostatni słupek i rządek kończymy
robiąc oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 10. Rządek 11. Zaczynamy od obrócenia robótki. Teraz będziemy robić 4 oczka ścisłe, by znaleźć się za drugim słupkiem. Czyli pierwsze oczko ścisłe na słupku, drugie oczko ścisłe na łuku, trzecie oczko ścisłe na drugim słupku i jeszcze jedno oczko ścisłe na łuku. Następnie z powrotem obracamy robótkę. Jesteśmy tutaj za drugim słupkiem. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka. Jako pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko. Wbijamy się tutaj pomiędzy te 2 słupki. Przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiając 2 oczka na szydełku. Dwukrotnie znów nabieramy nitkę na szydełko i robimy znów słupek podwójnie nawinięty, wbity nad drugim łukiem, czyli tu mamy pierwszy i drugi. Przerabiamy przez 2 i przez 2. Mamy 3 oczka na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 3. W ten sposób otrzymaliśmy 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. Dalej mamy oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad następnym łukiem, oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad kolejnym łukiem, oczko łańcuszka. Takich słupków podwójnie nawiniętych wykonujemy łącznie 7. Tu mamy 2. Tu mamy trzeci oczko łańcuszka, czwarty oczko łańcuszka, piąty oczko łańcuszka, szósty oczko łańcuszka i ostatni 7 słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka. Teraz będziemy wykonywać znów 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. Pierwszy z nich wbijamy tutaj nad następnym łukiem, przerabiamy przez 2 i przez 2. Drugi z nich wbijamy się między tymi słupkami z poprzedniego rzędu, a trzeci nad drugim łukiem. I przerabiamy przez wszystkie 4 oczka. Tak wygląda motyw w rzędzie 11. Wykonujemy tu 3 słupki połączone górą, oczko łańcuszka, nad 7 kolejnymi łukami słupek podwójnie nawinięty, a pomiędzy oczko łańcuszka. Ostatnie oczko łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszą naszą trójką słupków podwójnie nawiniętych połączonych górą. Tak zakończyliśmy rządek 11. Został nam 12 rządek. Zaczynamy go od oczka łańcuszka jako półsłupek, następnie 5 oczek łańcuszka na łuk, półsłupek nad drugim łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad kolejnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, nad następnym łukiem słupek, 5 oczek łańcuszka, nad następnym łukiem również słupek, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka,
i półsłupek wbity tutaj, gdzie mieliśmy 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Mamy 5 oczek łańcuszka, półsłupek w drugi łuk, 5 oczek łańcuszka, półsłupek w kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka, słupek w kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka, słupek w następny łuk, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek w kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad trójką słupków. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Robimy łuki po 5 oczek łańcuszka i wbijamy się w łuki z poprzednich rzędów. Najpierw mamy 2 półsłupki, później 2 słupki, 2 półsłupki i ostatni półsłupek nad tą naszą trójką. Wykonujemy łuki do końca rzędu. Połączyliśmy wszystkie łuki i nasza połówka bombki wygląda następująco. Bombeczka będzie bardzo duża. Następnie wykonujemy drugą połówkę bombki do rzędu 11, a w 12 rzędzie połączymy obie połóweczki. Mamy połówkę bombki do rzędu 11. Teraz wykonamy rządek 12, łącząc obie połówki. Zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, następnie 5 oczek łańcuszka, półsłupek w drugie oczko, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, słupek nad następnym łukiem i w tym miejscu będziemy łączyć nasze połówki. Zamiast 5 oczek łańcuszka wykonujemy 2 oczka łańcuszka. Bierzemy naszą pierwszą połówkę, szukamy łuku, który był między słupkami. Czyli mamy tutaj słupek, słupek, wbijamy się pod ten łuk. Łapiemy ten łuk, robimy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i wracamy do naszej drugiej połówki. Pod następnym łukiem robimy słupek. Tak mamy połączoną pierwszy kawałeczek bombeczki. Następnie 5 oczek łańcuszka, pod kolejnym łukiem półsłupek, 5 oczek łańcuszka, pod kolejnym łukiem półsłupek, 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad trójką słupków z poprzedniego rzędu. Tak mamy wykonany pierwszy fragment naszej bombki. Jeszcze raz zademonstruję, w jaki sposób łączymy ją. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad drugim łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad kolejnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, nad kolejnym łukiem słupek, 2 oczka łańcuszka, bierzemy pierwszą połówkę i szukamy łuku,
gdzie mieliśmy słupek, 5 oczek łańcuszka i słupek. Czyli widzimy, tutaj jest łuk wyższy niż pozostałe. Wbijamy się pod ten łuk, przeciągamy nitkę, robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka, wracamy do drugiej połówki, nad następnym łukiem robimy słupek. 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łukiem, 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad trójką słupków. Kolejny motyw mamy połączony. W taki sposób łączymy bombeczkę dookoła. Miejscem łączenia jest łuk pomiędzy słupkami w tym rzędzie. Połączyliśmy wszystkie elementy i tak wygląda nasza gotowa bombka. Bombka wyszła dosyć spora, ma około 15 cm średnicy. Możemy ją sobie nadmuchać i bombka prezentuje się następująco. Przy usztywnianiu zwróćcie uwagę, żeby odpowiednio napiąć tutaj te łuki, żeby były ładnie przyczepione do bombki, bo jeśli tego nie zrobicie, to będą nam tutaj odstawały. Bombeczka może być idealnym miejscem, żeby zrobić stroik świąteczny. Do środka możemy włożyć sianko, położyć malutkiego Jezuska, bądź zrobić sobie jakąś dekorację. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.